Pendrive instalacyjny systemem Mac OS Sonoma, zarówno dla komputerów oryginalnych Apple'a, jak i dla Hackintosha. I tak, w tym celu wchodzimy do App Store, szukamy sobie tutaj Sonoma, system Sonoma, Mac OS Utilities i klikamy na Get. I to ważne, żeby ściągnąć cały obraz systemu, tu są duże pliki od 12 giga, a na przykład jakiś tam small update. I klikamy na download tutaj. Tu oczywiście nie wiem, czy będziemy czekać do końca, czy skrócimy to wideo. Tak, czyli ściągnął, już skończył tutaj właśnie ściąganie systemu. I teraz ważna sprawa, oczywiście nie instalujemy systemu, natomiast wychodzimy tutaj z tej instalacji, czyli dajemy Quick Install Mac OS. Quit, potwierdzamy i teraz zobaczcie, iż ten system zainstalował nam się, ten obraz systemu w aplikacjach. Install Mac OS Sonoma. On musi być właśnie tutaj w aplikacjach. Tutaj Wam jeszcze pokażę aplikacje. Install Mac OS Sonoma. To jest ten cały obraz systemu, można go sobie ewentualnie potem skopiować gdzieś. W każdym razie nie instalujemy go od razu po ściągnięciu, tylko zostawiamy właśnie w aplikacjach. I teraz tak, jeszcze jedna sprawa, co robimy, kiedy mamy komputer, który jest niezgodny z wymaganiami dla danego systemu, albo z różnych względów nie możemy ściągnąć tego update'u, co się zdarza. I tutaj z pomocą przychodzą tak zwane bezpośrednie linki do serwera Apple'a, no bo gdzieś ten obraz systemu musi być umieszczony. I tutaj pokażę Wam taką stronę mrmacintosh.com, to będzie w pliku readme i tutaj są wszystkie właśnie linki do praktycznie wszystkich systemów update'ów i na przykład Sonoma 14.4.1 i tu jest właśnie plik install assistant i on robi właśnie dokładnie to samo co przed chwilą, to znaczy rozpakowuje system, umieszcza obraz systemu, umieszcza go właśnie w aplikacjach. I tu ważne jest, żeby sobie ściągnąć wersję dla Intela na przykład, a nie dla Silicona. Po prostu klikamy na ten link, pyk, i on zaczyna nam się już ściągać. Tutaj nie będziemy oczywiście tego ściągać, przerwiemy to. I tak samo tu macie jeszcze dla innych systemów, na przykład dla Ventury. Dla Ventury również są pliki instalacyjne 13.6.6. No praktycznie dla każdego systemu, czy nawet Big Sur można tu znaleźć. To wszystko będzie te odnośniki w pliku readme, które dołączę do tego wideo właśnie. Tak, mamy już nasz plik instalacyjny i teraz pytanie, co dalej? No dalej musimy oczywiście mieć pendrive i to jest pendrive tak, 16 giga to jest minimum, im większy tym lepszy. Najlepsze są pendrive'y USB trójki, które są szybkie, szybko się system wczytuje i taki pendrive musimy teraz odpowiednio sobie sformatować. W tym celu wchodzimy do katalogu Utilities i tu w Disk Utilities klikamy na, no tu mamy Kingston i formatujemy go w schemacie GUID, format plików Mac Extended, tak zwany kronikowany. I tu ważna sprawa, musimy nazwać ten pendrive My Volume. Dlaczego, to się dowiecie w dalszej części. W każdym razie musi być taka nazwa. Teraz to sobie formatujemy. Done. Mamy już zarówno plik instalacyjny, tutaj w aplikacjach, jak i pendrive.
I teraz pendrive instalacyjny przygotowujemy specjalną komendą i tutaj takie komendy, które będą zamieszczone również w pliku readme, sobie przygotowałem i dla każdego inaczej to wygląda tutaj. Jest komenda do Sonoma, Ventury, Monterey, Big Sur i tak dalej. Tutaj robimy pendrive instalacyjny z Sonomą i całą tą komendę sobie zaznaczamy, dajemy copy. O, i tu widzicie, że tu jest my volume nazwa, czyli musi być dokładnie taka sama nazwa na pendrive'ie. Dobra, to nie będziemy tutaj z tym robić. Teraz odpalamy terminal. Do tego terminala przez pastę tą komendę wczytujemy i klikamy teraz Enter, potwierdzamy. Enter, hasło. Tu nam się pyta, czy no oczywiście ten pendrive będzie zmazany cały, potwierdzamy i zaczyna się właśnie tutaj zapisywanie plików na tego pendrive'a. No trochę to potrwa, zależy właśnie od szybkości pendrive'a tutaj. No jak widzicie tutaj instalacja dobiegła końca. Czyli mamy już tutaj oryginalny pendrive instalacyjny z systemem Mac OS Sonoma. I jeżeli chodzi o oryginalnego Maca, no tutaj ta instalka już się kończy. Taki pendrive możemy po prostu odpalić z oryginalnego Maca, wystartować system i zainstalować. Natomiast w przypadku Hackintosha dopiero historia się zaczyna, ponieważ dla Hackintosha no taki system jest tutaj niebutowalny, ponieważ wszystko zależy od zawartości partycji EFI. I teraz tak, odpalamy sobie programik Open Configurator po to, aby zainstalować partycję EFI, zobaczyć co tam jest. Montujemy partycję EFI. I tak, widzicie, że partycja ta jest pusta tutaj. Natomiast w przypadku Hackintosha, no cała wiedza na temat Maca, że tak powiem, jest zawarta w partycji EFI. Czyli do tej partycji musimy skopiować to nasze EFI. Czyli tak, odpalamy sobie tutaj EFI dysku systemowego, na którym mamy Mac OS, montujemy. I teraz tak, tu mamy właśnie EFI z naszego Maca. I tutaj są właśnie wszystkie pliki instalacyjne odnośnie Hackintosha. I tą partycję EFI musimy przekopiować do partycji EFI pendrive. Oczywiście to EFI jest różne dla każdego komputera, także tutaj no, musi być to dokładnie to EFI z komputera, na którym odpalacie system Maca właśnie. No i dotyczy to tylko Hackintosha, ponieważ no, w przypadku oryginalnego Apple'a te wszystkie ustawienia no, są zaszyte jakby w jego BIOSie. Tam jest wszystko. Natomiast w przypadku Hackintosha no to mamy partycję EFI, gdzie są te ustawienia właśnie i sterowniki. No i bootloader oczywiście. No i teraz jak widzicie już mamy gotowy system, który możemy sobie wystartować nawet z Hackintosha, no i zainstalować ten system od początku. Warto mieć coś takiego na wszelki wypadek, lub gdy chcemy ten system sobie odświeżyć, po prostu zainstalować od zera.
No, czyli w tym odcinku to już wszystko i zapraszam do oglądania następnych produkcji.